W ostatnich dniach października odbyła się wycieczka pracowników AGH do Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, zwanego również Zagłębiem Miedziowym. Obszar ten jest głównym ośrodkiem przemysłu miedziowego w Polsce oraz jednym z największych ośrodków eksploatacji miedzi na świecie. Największym ośrodkiem Zagłębia Miedziowego jest miasto Legnica. Naszą bazą noclegową był oddany do użytku w 2015 roku hotel Millennium. Usytuowany jest on w spokojnej, zacisznej okolicy, w pobliżu obwodnicy miasta, a jednocześnie niespełna 1600 metrów od ścisłego centrum Legnicy oraz najważniejszych instytucji kultury, centrów handlowych i urzędów. Następnego dnia wybraliśmy się do Lubina. W tym mieście ma swoją siedzibę założona w roku 1961 polska spółka KGHM Polska Miedź, jeden z czołowych producentów miedzi i srebra na świecie. Naszym pierwszym przystankiem w Lubinie było Wzgórze Zamkowe. Znajdował się tutaj kiedyś zamek wraz z zabudowaniami gospodarczymi oraz warownymi. Pierwotnie zamek miał kształt wieży obronnej wzniesionej na planie prostokąta. W XIV wieku warownię rozbudowano i otoczono murami. W północnej części placu zamkowego dobudowano wieżę, a w XVI wieku w południowej części dziedzińca zbudowano budynek mieszkalny. W 1641 roku, podczas trwania wojny 30-letniej, zamek został całkowicie zniszczony. Obecnie z zamku pozostały tylko fundamenty wraz z zasypanymi piwnicami. Jedynym zachowanym budynkiem jest kaplica zamkowa, w której obecnie znajduje się galeria. Obok ruin zamku znajduje się pomnik, który upamiętnia ofiary tzw. zbrodni lubińskiej. 31 sierpnia 1982 roku milicja obywatelska wraz z ZOMO, tłumiąc demonstracje przeciwko stanowi wojennemu, zastrzeliła 3 osoby, a kilkadziesiąt raniła. 10 lat po tych tragicznych wydarzeniach został w tym miejscu odsłonięty oryginalny pomnik składający się z 11 głazów. Na każdym z nich są wyryte litery, które razem tworzą napis Solidarność. Na 3 głazach wsparty jest krzyż z odciśniętymi śladami butów i opon samochodowych. Oprócz głównego pomnika, w miejscach, gdzie padły śmiertelne strzały, ustawiono 2 mniejsze pomniki. Jeden z pomników ma formę głazu podtrzymującego krzyż, a drugi składa się z 2 głazów i krzyża. Jeden z tych pomników widzieliśmy w końcowym fragmencie filmu z opisem Wzgórza Zamkowego. Jednym z okazałych budynków na rynku w Lubinie jest ratusz. Został on wzniesiony w roku 1768 w stylu barokowym. W XIX wieku został przebudowany. Obiekt ten został zniszczony w roku 1945, a następnie odbudowany w roku 1950. Obecnie ratusz jest siedzibą Muzeum Historycznego oraz prezydenta miasta i Rady Miejskiej. Obok niego znajduje się niezwykła makieta. Odlane z brązu małe dzieło sztuki, pokazujące, jak 100 lat temu wyglądało centrum Lubina. Innym ciekawym obiektem zlokalizowanym na płycie rynku jest podświetlana fontanna. W południowo-wschodniej części rynku usytuowany jest kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Budowa świątyni była przerywana działaniami wojennymi, a trwała od drugiej połowy XIV do początku XVI wieku. Jest kościołem orientowanym, murowanym z cegły w wątku polskim. Znajduje się w nim m.in.
XVIII-wieczny barokowy ołtarz oraz kamienne sakramentarium. Służyło ono do umieszczania w nim Najświętszego Sakramentu. Wspomniane sakramentarium jest najcenniejszym zabytkiem w tej świątyni. Niestety, w czasie naszej wizyty wnętrze świątyni nie było dla nas dostępne. Posykielami, piłami. W lubińskim ratuszu znajduje się Muzeum Historyczne. Każdy może obejrzeć 2 wystawy stałe oraz kilka czasowych w piwnicy, na parterze oraz na poddaszu. Na poddaszu są 2 stałe wystawy. Pierwsza poświęcona zbrodni lubińskiej oraz druga poświęcona życiu codziennemu w Zagłębiu Miedziowym w latach 1950-1980. Wystawa związana ze zbrodnią lubińską została zrobiona na zasadzie scenografii. Na drugiej ze stałych wystaw można znaleźć przedmioty z życia codziennego sprzed lat. Sporo tu też prezentacji multimedialnych. Wszystkiego też można dotknąć. W każdej sali odbywają się transmisje radiowe z archiwum Polskiego Radia dotyczące wydarzeń z Lubina. W roku 1985 z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubińskiej został odsłonięty pomnik absolwenta AGH Jana Wyżykowskiego. Był on geologiem, specjalistą w zakresie geologii złóż ród miedzi i odkrywcą miedzi na terenach pomiędzy Legnicą a Głogowem. Obok pomnika znajduje się ekspozycja minerałów. Kolejnym ciekawym obiektem Lubina jest drewniany kościół ewangelicki z roku 1683. W 1945 uległ znacznemu zniszczeniu i dopiero w latach 1959-60 dokonano prac konserwatorskich. W roku 1972 został przejęty przez Kościół katolicki. Budynek kościoła usytuowany jest na sztucznym wzniesieniu w zachodniej części miasta. Jest jednonawową, szachulcową budowlą wzniesioną na planie prostokąta z wykorzystaniem fundamentów poprzedniego kościoła. Bryła świątyni od strony zachodniej posiada kwadratowy przedsionek oraz dwukondygnacyjną drewnianą wieżę. Wnętrze świątyni jest skromne, pozbawione zabytkowego wystroju. Zachowane są jedynie fragmenty drewnianych, pierwotnie polichromowanych empor z 1683 roku.
W planie wycieczki było odwiedzenie kopalni rudy miedzi w Polkowicach. Ponieważ władze kopalni nie zgodziły się na nasze odwiedziny, dlatego w ramach wizyty w tym mieście zwiedziliśmy Polkowicki rynek. W jego centrum znajduje się ratusz, a przed jego budynkiem możemy przysiąść obok odlanej z brązu postaci górnika na ławeczce i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Górnik to symbol Polkowic. W większości polkowickich rodzin jest ktoś związany z górnictwem. Zbiornik Żelazny Most to największe w Europie, a drugie w świecie składowisko odpadów poprodukcyjnych. Ma on powierzchnię 1349 hektarów. Każdego roku rurociągami trafia tutaj wraz z wodą ponad 25 milionów ton drobno zmielonej, rudonośnej skały, z której w procesie przeróbki wypłukano metale, które produkuje miedziowy koncern. We wsi Grodowiec znajduje się powstałe pod koniec XII wieku sanktuarium Matki Bożej, otoczone monumentalnymi schodami z 5 tarasami oraz zespołem rzeźb przy tych schodach przedstawiających scenę ukrzyżowania z postaciami Maryi, świętego Jana, świętego Mikołaja i świętego Nepomucena. Ponadto w skład kompleksu wchodzi barokowa kaplica. Wybitnym dziełem snycerskim jest XVII-wieczna ambona, która przedstawia sceny z życia Chrystusa, takie jak rozmnożenie chleba, górę Tabor, przemienienie pańskie oraz kazanie na górze. Jest to podobna jedna z 3 tego uroku ambon w Europie. Przy ołtarzu głównym, wykonanym z drewna, znajduje się cudowna figura Matki Bożej Grodowieckiej w postawie modlitewnej. Przy bokach tabernakulum są 2 cherubini, wyżej obraz Trójcy Świętej, a w zwieńczeniu ołtarza oko Opatrzności Bożej. W czasie naszej wizyty trwały prace renowacyjne ołtarza i zamiast niego widoczna była tylko jego fotokopia. Świątynia w Grodowcu ma 7 ołtarzy bocznych. Boczne ołtarze to ołtarz świętej Barbary, świętego Jana Chrzciciela, Dobrej Śmierci, zaślubin Najświętszej Marii Panny ze świętym Józefem, chrztu Jezusa w Jordanie, świętego Krzyża oraz piękny ołtarz 14 wspomożycieli, pod którym znajduje się grobowiec znakomitej włoskiej artystki Barberity Campianini, jednej z fundatorek niniejszego kościoła.
Kolejnym odwiedzonym miejscem był Głogów. Znajduje się tam m.in. Muzeum Archeologiczno-Historyczne. Jedną z atrakcji muzeum jest możliwość zwiedzenia tzw. wieży głogowskiej, z której rozpościera się piękny widok na Głogów. Wieża ma wysokość 24 metry, średnicę 8,9 metra, a grubość jej murów u podstawy wynosi 2,75 metra. Na szczyt wieży prowadzą 124 schody. Siedzibą muzeum jest zamek książąt głogowskich, którego początki sięgają czasów panowania księcia Konrada, to jest drugiej połowy XIII wieku. Obecne zbiory muzeum liczą ponad 23 000 eksponatów. Dużą ich część stanowią zabytki związane z historią Głogowa i okolic. Największą część zbiorów stanowią numizmaty. Tuż obok muzeum znajduje się pomnik dzieci głogowskich. Pomnik ten nawiązuje do obrony Głogowa w 1109 roku, podczas której to cesarz Henryk V Salicki w celu zdobycia Grodu rozkazał przywiązać zakładników, m.in. dzieci grodzian, do machin oblężniczych. Mimo tego obrońcy Głogowa nie poddali Grodu, poświęcając życie swoich bliskich. Obydwa brzegi Odry łączy most Tolerancji, zwany również Różowym Mostem. Wcześniej był w tym miejscu zwodzony most drewniany. W roku 1917 zastąpiono go stalową konstrukcją. Został on zniszczony podczas II wojny światowej, a następnie pod koniec lat 40. został odbudowany w barwie stalowo-szarej. W latach 90. postanowiono zmienić kolor mostu. Odbył się plebiscyt i zwyciężył pomysł, aby most był w kolorze wrzosowo-różowym. Głogowskie Stare Miasto przestało istnieć na początku 1945 roku, kiedy to Armia Czerwona, biorąc odwet na wszystkim, co uważa za niemieckie, zamieniła je w gruzy. Jeszcze kilkanaście lat temu głogowskie Stare Miasto było martwe, straszyło ogromnymi ruinami ratusza i kościoła świętego Mikołaja. Po kamienicach pozostały tylko nierówności terenu porosłe krzakami. Jednym z odbudowanych w ostatnich latach budynków jest ratusz. Góruje nad nim wieża mająca nieco ponad 80 metrów wysokości. Obok ratusza znajdują się ruiny kościoła świętego Mikołaja. Obecnie ruiny kościoła zachowały gotycką bryłę wraz z przebudowami z okresu średniowiecza oraz wieków późniejszych. Zachowały się także gotyckie mury obwodowe, część gotyckich i barokowych sklepień, północna arkada międzynawowa oraz częściowo zniszczona wieża. Po zabezpieczeniu wieża ma stanowić pomnik, symbol zniszczeń Głogowa podczas II wojny światowej, zaś nawa kościoła zostanie zaadaptowana na amfiteatr.
Jednym z najbardziej znanych legnickich muzeów jest Muzeum Miedzi. Mieści się ono w zabytkowym, barokowym budynku dawnej kurii opatów z Lubiąża. Gromadzi ono zbiory związane z wydobyciem, przeróbką i zastosowaniem miedzi, polskim złotnictwem współczesnym oraz historią Legnicy i regionu legnickiego. Łącznie przez ponad 40 lat funkcjonowania placówki zebrano około 30 000 eksponatów, a w muzealnej bibliotece 8200 woluminów zwartych i 1700 tomów czasopism i liczby te stale rosną. Przepraszamy za ten troszeczkę taki miszmasz, która była zawsze na styku, na końcówce, to mamy dnia. Tego sobie Państwa przepraszam. Jutro muzeum jest nieczynne w ogóle, to wszystko chciałbym, żebyście Państwo mieli okazję być w muzeum, które ma nazwę Muzeum Miedzi. Wszystko, że bardzo skromnie taki ograniczony tylko na stan. Muzeum Legnicy powstało po II wojnie światowej. Naprzeciw budynku muzeum znajduje się kościół świętego Jana Chrzciciela. Świątynia została zbudowana w latach 1714-27 dla zakonu jezuitów w miejscu wcześniejszej gotyckiej świątyni, która pełniła kolejno funkcje kościoła klasztornego Franciszkanów i kościoła zboru kalwińskiego w Legnicy. Wnętrze kościoła ma układ halowy z rzędami kaplic otwartych do środka. Ołtarz główny w kościele pochodzi z lat 1880-81 i został wykonany w stylu neorenesansowym. Uzupełniony jest posągami i rzeźbami z XVIII wieku. Ołtarze boczne świątyni umieszczone w kaplicach pochodzą z dawnych kościołów klasztornych Bernardynów i Benedyktynek w Legnicy. Ambona jest barokowa z XVIII wieku, organy z 1858 roku, a chrzcielnica z roku 1912. Do wschodniej ściany kościoła przylega dawne prezbiterium gotyckiego kościoła kalwińskiego, które od XVI wieku pełniło funkcję nekropolii Piastów, a w latach 1677-79 zostało przebudowane z fundacji Ludwiki Anhalskiej na mauzoleum ostatnich książąt legnicko-brzeskich. Mauzoleum jest ośmioboczną budowlą przykrytą kopułą o wspaniałym barokowym wystroju. Dekoracja wykonana przez śląskiego artystę Macieja Rauchmillera dzieli się na 3 strefy. W najwyższej, w centrum kopuły umieszczony jest fresk z przedstawieniem greckiego boga Heliosa, zatrzymującego swój rydwan przed gwiazdozbiorem Raka. W 2 niższych zilustrowano sceny z historii dynastii Piastów. Czy są wszyscy? Właściwie, proszę Państwa, wszystko się zaczyna, jak przychodzi grupa, to ja czytam w tej tablicy, ale akurat konserwant namalował to czymś, bo ma ją oczyścić i nic nie widzę. Ale ja znalazłem tutaj tekst tego, kopia i od tego zaczniemy. I tutaj jest też...
Widoczny na filmie budynek to katedra świętego Piotra i Pawła. Została ona wzniesiona w latach 1333-80, a w XV wieku wzdłuż naw bocznych powstawały kaplice. Poważnej przebudowy świątyni dokonano w latach 1892-94, kiedy to kościół zyskał styl neogotycki, ale przy tym utracił swój zabytkowy charakter. Katedra jest budowlą murowaną z cegły, pseudobazylikową, trzynawową, orientowaną. Nawę główną i prezbiterium nakrywają sklepienia sieciowe, nawy boczne natomiast sklepienia krzyżowo-żebrowe wsparte na prostokątnych filarach. Z bogatej dekoracji rzeźbiarskiej do dzisiaj zachowały się tylko dwa kamienne portale. Ten zachodni zdobi posąg Madonny z Dzieciątkiem Jezus, zaś portal północny kryje płaskorzeźbę przedstawiającą pokłon Trzech Króli. Wnętrze świątyni kryje ciekawe wyposażenie. Potężny barokowy ołtarz główny z 1769 roku, XVI-wieczną renesansową ambonę kamienną, brązową chrzcielnicę w kształcie kielicha myszalnego z XIII wieku, posiadającą cechy stylu romańskiego, posągi apostołów, liczne epitafia i inne zabytki sztuki. Kościół Ewangelicki Marii Panny w Legnicy to najstarszy legnicki kościół farny. Jego początki sięgają ponoć drugiej połowy XII wieku, kiedy to Bolesław Wysoki obok zamku wybudował niewielki kościółek. Jeszcze w tym samym wieku na jego miejscu stanął kościół murowany z cegły, z kamiennymi detalami architektonicznymi, trzynawowy z kwadratowym prezbiterium. Od zachodu wybudowane są dwie czteroboczne wieże. Od strony południowej przy korpusie znajduje się zakrystia oraz kaplica sukienników. Od zachodu widoczne są trzy neogotyckie portale. W kościele warto zwrócić uwagę na figury Mojżesza i Aarona ze zniszczonego ołtarza głównego z 1771 roku, piaskowcowe figury świętego Piotra i Pawła z trzeciej ćwierci XIV wieku oraz na barokowy prospekt organowy. Na ścianach zachowały się nieliczne epitafia oraz całopostaciowe płyty nagrobne. We wsi Legnickie Pole znajduje się duży kompleks klasztorny benedyktynów z XVIII wieku.
prawdziwą perłą jest będący jego częścią barokowy kościół świętej Jadwigi. Nawet osoba niezbyt lubująca się w sztuce może łatwo zachwycić się kunsztem tej świątyni. Piękne freski o żywych kolorach, brak nawet kawałka prostej ściany, tylko same łuki i niezwykła jasność wnętrza w dzień to główne ciekawostki, które naprawdę warto zobaczyć. Na zewnątrz kościoła można zobaczyć jeszcze jeden interesujący szczegół. Łuk nad bramą podpierają dwie postacie, które miały być Mongołami. Ponieważ jednak w czasach budowy kościoła nie wiedziano dokładnie, jak wyglądali Mongołowie, to powstałe rzeźby przypominają raczej kresowych kozaków. Tuż obok znajduje się Muzeum Bitwy pod Legnicą. Bitwa ta rozegrała się w 1241 roku w czasie najazdu Mongołów na Polskę. Obfitowała ona w emocjonujące momenty i zwroty akcji, między innymi użyto gazów bojowych. Ostatecznie Polacy przegrali, a Henryk Pobożny poległ. W miejscu, w którym znaleziono ciało Henryka Pobożnego, zbudowany został niewielki kościół. Obecnie nie pełni on już funkcji sakralnych i mieści się w nim Muzeum Bitwy pod Legnicą. Wystawa w muzeum została zupełnie odnowiona w ostatnich latach. Eksponatów nie jest wiele, głównie to uzbrojenie z czasów bitwy, dokumenty, fragmenty kronik. Jest za to dużo plansz, rysunków, objaśnień, multimedialnych tabletów, które prezentują bardzo różne aspekty bitwy. Przebieg samej bitwy jest przedstawiony w krótkim filmie prezentowanym zwiedzającym w dość niezwykły sposób. Zwiedzający mają też możliwość wejścia na kościelną wieżę, z której rozciąga się widok na okolice. Ostatnim z odwiedzonych przez nas miejsc było opactwo cystersów w Lubiążu. Jest to jeden z największych zabytków tej klasy w Europie, będący jednocześnie największym opactwem cysterskim na świecie. Opactwo to nazywane jest arcydziełem śląskiego baroku. Zespół klasztorny jest drugim co do wielkości obiektem sakralnym na świecie. Kompleks ma powierzchnię 2,5 raza większą od zamku na Wawelu i posiada ponad 600 okien. Powierzchnia samych dachów zajmuje około 2,5 hektara, a długość fasady wynosi 223 metry i jest to najdłuższa fasada barokowa w Europie. Od 1989 roku prowadzone są prace renowacyjne Lubiąskiego Zespołu Klasztornego, głównie dzięki staraniom Wrocławskiej Fundacji Lubiąż. W efekcie tych prac od roku 1996 można zwiedzać imponującą salę książęcą o powierzchni ponad 400 m2 i wysokości 13,4 metra. W sali zajmującej 2 kondygnacje gmachu znajdują się m.in. rzeźby wrocławskiego mistrza Józefa Mangolta oraz plafon i malowidła ścienne malarza Christiana Bentuma. Sala ta uważana jest za jeden z najwybitniejszych zabytków śląskiego baroku. Odbywają się w niej wybrane koncerty corocznego międzynarodowego festiwalu Wratysławia Cantans. W tej sali były kręcone fragmenty teledysku do piosenki Sylwii Grzeszczak pod tytułem Małe rzeczy.
klasa. Kolejnym obiektem, który można zwiedzić, jest kościół Najświętszej Maryi Panny. Kościół jest budowlą trzynawową o układzie bazylikowym, wykonany z cegły i piaskowca. Wzniesiony jest na planie krzyża łacińskiego z trzynawowym i trójprzęsłowym prezbiterium otoczonym prostokątnym obejściem. Jasny Śląski, ale też ten gotyk przykryty właśnie obudową barokową. Niech to wtedy sporym fragmentem dymu na walce to jest właśnie dzieło Pana. Ukończono również renowację i udostępniono zwiedzającym refektarz Opata oraz widoczny na zdjęciu refektarz letni. Na jego sklepieniu znajduje się fresk Apoteoza bohatera cnót.